Witam, zapraszam na kolejną prezentację mapy do FS25. Dziś Backroads County, mapa razy 4, czyli duża mapa, oczywiście w typie północnoamerykańskim. Autorem tej mapy jest FSG Modding oraz Tasman. Rozmiar mapy to 621 MB, czyli może być ciekawie, a platformy to PC i Mac. Ta mapa nie jest dostępna na konsolę. Mapkę pobieracie z ModHubu, link znajdziecie w komentarzu pod tym materiałem. Opis. Witamy w Backroads County razy 4, fikcyjnej mapie inspirowanej Ameryką Północną, która oddaje urok i charakter życia z dala od utartych szlaków. Zainspirowana amerykańskimi i kanadyjskimi krajobrazami wiejskimi, ta mapa razy 4 oferuje połączenie pagórkowatych pól, nierównego terenu i klasycznych wiejskich dróg stworzonych z myślą o wciągającym rolnictwie. Układ mapy został zaprojektowany tak, aby Backroads County było równie funkcjonalne co piękne. Najważniejsze cechy. 84 wyjątkowo ukształtowane pola na 142 farmlandach. Jedno duże gospodarstwo startowe z miejscem na sprzęt i rozbudowę. Niestandardowa rampa załadunkowa i dodatkowe wagony kolejowe zwiększające ładowność. Salon sprzedaży i napraw Case AH. Młyn zbożowy Johnsons & Sons do produkcji. Silos Grain West ze stacją kolejową. Punkty sprzedaży ogólnej General Store i Farmers Market. Tartak do przetwarzania drewna. Silos z wapnem i 2 stacje paliw, dedykowany sprzedawca zwierząt gospodarskich. Niezależnie od tego, czy eksplorujesz samotnie, czy zarządzasz dużym zespołem, Backroads County razy 4 zaprasza Cię do budowania i rozwoju. Mimo tego, że w opisie do tej mapy na ModHubie nie znajdziemy żadnej informacji dotyczącej modów zależnych, to tak naprawdę w momencie, kiedy pobieracie tą mapę, pobierzecie również mody zależne. Są to 4 mody zależne, jest to jedna taka duża obora, no i tutaj mamy takie wiaty w takim stylu amerykańskim. Rozgrywkę na tej mapce rozpoczynamy przed sklepem, gdzie możemy kupować maszyny. Parking jest naprawdę duży, sklep jest równie duży. Sygnowany chyba jest Case AH. O właśnie, zobaczcie tutaj coś takiego. Czyli witamy na mapach dużych razy 4, amerykański styl. Tak więc od razu przechodzimy do PDA i tutaj chciałbym wam pokazać mapę gleb, bo jest wsparcie dla rolnictwa precyzyjnego, a przynajmniej ta mapa gleb jest tutaj, ale ona jest dosyć ciekawa, bo tutaj w sumie są tylko 2 rodzaje gleb, tak więc no dobra, tak to wygląda. Mamy piasek i lasty i ił, tak przynajmniej to wygląda. Dobra, wyjdźmy z tego filtru i może tak. I tak jak w opisie jest napisane, ta mapa, mimo tego, że to jest razy 4, tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że to są naprawdę duże mapy, to nie ma aż tak dużo bardzo dużych pól. No jest jedno i chyba największe, land numer 96. Tutaj jest pole dokładnie 50 hektarów, dodatkowo mamy jeszcze jakieś tam krzaki i las w ilości 7 hektarów. No to zobaczcie, to jest duże, naprawdę bardzo duże pola, ale generalnie bardzo dużo jest takich mniejszych pól. Oczywiście, kiedy ja mówię tutaj mniejsze, mam cały czas na uwadze, że ta mapa jest 4-krotnie większa niż standardowej wielkości mapa. Tak więc, okej. Czyli jak mamy tutaj 50 hektarów, no to na takiej zwykłej było jakieś pole 12-hektarowe. O, może nie do końca bym tak to przeliczał, ale jest tutaj duże zróżnicowanie, jeżeli chodzi o wielkości, kształty. Tak więc jest dosyć ciekawie i jeżeli chodzi o ceny, to te landy nie są jakieś drogie. Tutaj hektar landu kosztuje 25 000, co jest często standardem stosowanym w tego typu dużych mapach, że jednak nie jest to 60 000, który jest standardem dla standardowej mapy. Często spotykane są wielkości 40 000, a tutaj te landy naprawdę nie są drogie, bo to jest tylko 25 000, jak powiedziałem. Jest bardzo dużo lasów na tej mapie. Często są to takie działki w sumie w skali tej mapy nie aż takie duże. Jest ich naprawdę dużo. Mogą być mniejsze lasy, większe. Mamy tutaj 2 dodatkowe drzewa z FS22. Na pewno, bo to sprawdzałem, je tutaj widziałem. O, to chyba jest 22, jeżeli się nie mylę. Tak więc dosyć ciekawie tutaj wygląda ta sprawa z lasami, bo jest ich naprawdę tutaj mnóstwo. To jest takie pogranicze, jak to jest w opisie napisane, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Tak więc no gdzieś tutaj są te kompleksy leśne. Co ciekawe, limit tutaj drzew, ponieważ to autor decyduje o limicie drzew na mapach, tutaj został ustawiony na kwotę, uwaga, 60 milionów.
albo źle policzyłem zera, no ale nawet gdyby to było 6 milionów, to też jest to kosmiczna liczba, natomiast wydaje mi się jednak, że jest tutaj 60 milionów. Teraz w Farming Simulator 25 to o takich limitach decyduje autor mapy. No i tutaj jest 60 milionów. Więc jest to dosyć ciekawa sytuacja. Dobra, wracamy jeszcze do PDA, bo tutaj to, o czym mówiłem, że jest dużo fajnych pól o różnych kształtach i różnych wielkościach. Nie są one jakieś drogie i dużo terenów leśnych. Widzimy tutaj jeździ pociąg i bardzo fajnie, że pociągi są na tego typu dużych mapach. Ten pociąg jest powiększony również, czyli ma powiększony skład, więcej wagonów, które mogą transportować. I zobaczcie, niektóre tutaj te działki leśne naprawdę nie są jakieś duże, bo to jest kwestia 18 000, więc to jest nic tak naprawdę. Nie wiem, czy zauważyliście, ale na tej, bo jeszcze wrócę do tego, punkty sprzedaży, owszem, są, natomiast na mapie, i to jest dosyć ciekawa sytuacja, nie ma żadnych produkcji. Nawet sprawdziłem w plikach tej mapy, nie ma startowych żadnych produkcji, nie ma też dodatkowych jakichś produkcji w mapie, tak więc oczywiście możecie pobrać tych produkcji na ModHubie, jest mnóstwo, w związku z tym taka filozofia, że nie będziemy tutaj dodawali wam produkcji. Jakie chcecie, to sobie możecie wstawić. Tutaj jest dużo miejsca na każdą produkcję. Natomiast jest dosyć duża liczba miejsc, gdzie możemy sprzedawać. I całe szczęście one są w miarę porozrzucane po tej mapie i co istotne są wzdłuż linii kolejowej. To jest istotne, bo nawet tutaj przy tym tartaku to jest, no w sumie to jest tartak, ale tak jak powiedziałem, to jest tutaj w tym przypadku nie produkcja, tylko punkt sprzedaży. To tak to wygląda. No może lepiej się podniesiemy, bo tutaj tego typu mapy to lepiej pokazywać z takiej perspektywy. Zobaczcie, jak to wszystko tutaj wygląda. I to jest po prostu punkt sprzedaży. Dodatkowo szkoda, że tutaj nie ma rampy, gdzie można by załadować te drewno. Jest tutaj taka dodatkowa rampa, jeżeli chodzi o załadunek nie drewna, tylko innych produktów. Za chwilę to wam też pewnie pokażę. Ale tutaj fajnie by było transportować, chociaż nie, wydaje mi się, że wagony nie mają takiej możliwości, żeby transportować drewno, tak więc, no dobra, wyjaśniliśmy, dlaczego jest taka sytuacja, jaka jest. Tak więc potężna przestrzeń, a to są tylko punkty sprzedaży, a więc jeden, i tutaj mamy też, to jest jeden z punktów sprzedaży również, czyli zaraz to przejdziemy sobie dalej. Jeżeli chodzi o kalendarz upraw jest standardowy, nie ma tutaj żadnych zmian. Standardowe uprawy i dosyć wygląda standardowo. Na starcie mamy tutaj zwierzęta, ponieważ jednym z modów zależnych jest ta potężna obora. No i tutaj mamy zwierzęta na starcie. Znaczy oborę przynajmniej mamy i też są zwierzęta. Też na starcie 50 krów od razu. Tak więc trzeba będzie szybko organizować jedzenie dla tych zwierzaków, bo będziecie potrzebowali. Tak więc kontrakty tutaj będą różnie wyceniane, bo tak jak powiedziałem, niektóre pola są naprawdę duże i możecie trafić naprawdę w kontrakt, który będzie tutaj generował coś takiego na przykład. Zbiór na tym największym polu, bank, 149 000 od razu, tak więc tam jest 50 hektarów, tak? No są tego typu rzeczy. Nie ma, z tego co mi się wydaje, tych standardowych do FS25 tych kontraktów. Ja mam takie wrażenie, że ja chyba widziałem tą mapę w FS22, ale szczerze mówiąc te mapy razy 4, one z mojej perspektywy często wyglądają tak samo, tak więc może się mylę. Dobra, tutaj jak wspominałem, nie ma żadnych produkcji, tak więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o punkty sprzedaży, to jest ciekawe, bo nie ma punktu sprzedaży bawełny, czyli trzeba będzie sobie tutaj dużo rzeczy podostawiać, nie? Ale to jest taka filozofia, że mapa jest całkiem nieźle zagospodarowana pod tym względem, że no jest tutaj dosyć dużo rzeczy na tej mapie. Nie ma czegoś takiego, że są przestrzenie niezagospodarowane, bo jeżeli są nawet niezagospodarowane, to jest zaraz jakiś las i tak dalej, więc pod tym względem jest całkiem nieźle. Teraz, jeżeli chodzi o te dodatkowe rzeczy, czyli o dodatkowe tutaj budynki, no to tak jak powiedziałem, tutaj budynki inwentarskie to jest, generalnie sprowadzają się do tego, że jeżeli są jakieś tu modyfikacje, a są 4, to po prostu je znajdziecie dodatkowo tutaj po prostu w grze, nie? A pozostałych to z tego, co mi się wydaje, nie zauważyłem tych budynków. Tutaj są wiaty na samym początku, budynki gospodarskie,
Tutaj będzie kilka. Właśnie, to są na gospodarstwie startowym również. Silosów już nie pamiętam, czy tutaj są. Aha, bo to są silosy na belki, tak. Okej, to jest nasze gospodarstwo. I to, jak w opisie było napisane, zobaczcie w ogóle, jak zakończenie wygląda. Takie jak z mapy alpejskiej, co nie? Do Farming Simulator 19, tak? 22 było w podstawce, tak więc tak to wygląda. W opisie jest napisane, że tutaj są pagórki. I one są, tylko trzeba zwrócić uwagę, że to są duże mapy, tak więc jeżeli tu jest pagórek jakiś, to na dużej mapie to mamy takie wrażenie, że nie widzimy tego, nie? Bo jeżeli jest to łagodne takie wzniesienie, no to my tego nie widzimy, bo to już, wiecie, tak samo jak z krzywizną ziemi, nie? Tak więc to są tego typu sytuacje. No i gospodarstwo jest naprawdę kosmicznie duże. Tutaj trzeba naprawdę pobiegać sobie, żeby dobiec do odpowiednich budynków. Maszyny, jak widzicie, startowe też są duże. Jeżeli jest sklep Case'a, to i sprzęty, ciągniki i kombajny Case'a również. Chociaż tutaj jest również ciągnik Massey Ferguson, ale powiedzmy to jest taki ciągnik oborowy, bo jak widzicie tu mamy oborę na 50 sztuk krów, tak? Nie, znaczy 50 sztuk jest, ale tutaj jest ich znacznie więcej. Tak więc to jest ta obora z tej modyfikacji i tam mamy no ciągnik oborowy. No, to jest naprawdę przepotężny, tak więc tak to się prezentuje. W ogóle krów nie widzę. W ogóle tutaj na tej mapie mam wrażenie, że coś nie pyknęło. No nie, jest jedna krowa. Dobra, bo tak sobie myślę. A nie, tutaj są. A to tak, bo tu jest właśnie z tym wybiegiem, dobra. Ona jest na Modhubie od jakiegoś czasu już, ten budynek. Teraz sobie przypominam. Więc tak to się tutaj prezentuje. No jest to potężne. Jeszcze może wyjdziemy sobie, bo ciężko będzie mi pokazać, mam te wszystkie maszyny, bo zanim dojdę do tych maszyn, to trochę czasu minie. Mamy tutaj fajną modyfikację, dzięki której od razu są pokazane, jakie mamy tutaj sprzęty, czyli case Puma, tak? 302 konie, tutaj następny 425, ten Magnum i ten Massey, teraz też 400 koni, dodatkowo ciężarówka International, więc fajna rzecz. Mamy tutaj ładowacz czołowy, to jest chyba do tego Masseya, tak mi się wydaje. Jedna duża przyczepa w fajnym kolorze, tutaj naczepa, siewnik, jest oczywiście rozsiewacz do nawozu, kombajn, prasa, nawet nie wiem, gdzie jest ta prasa, bo szczerze mówiąc jeszcze jej nie widziałem na tym gospodarstwie, ale ona pewnie gdzieś jest. No i zobaczcie, przepotężny paszowóz. Troszeczkę mam zawsze problem z prezentacją tego typu dużych map. Ciężko je tutaj jak gdyby ogarnąć. Zawsze mam tutaj problem. Ciekawa rzecz również na tej mapie, jak wyglądają ścieżki technologiczne, bo ja sobie tu oczywiście odpalam to standardowo z rolnictwem precyzyjnym. Może pokażę wam, jakie są pola tutaj startowe, bo tu mamy gospodarstwo. Łącznie z tymi, tak, tu mamy pola startowe. 2. Są to duże pola, tak? Zobaczcie, jakie tutaj są ścieżki technologiczne. Coś tutaj chyba się zepsuło. Mam takie wrażenie, że tak to wygląda. Te ścieżki. One wyglądają tak jakby, no nie wiem, tymi neksatami były robione. Ale tutaj zobaczcie, jaka szerokość jest robocza. Duża. Zobaczcie, to jakieś gigantyczne te ścieżki. Coś tu nie powiozło. Jest prawdą i na samym początku, kiedy miało wyjść rolnictwo precyzyjne, było powiedziane, że rolnictwo precyzyjne może niekoniecznie, ścieżki te technologiczne, mogą niekoniecznie dobrze działać na mapach razy 4, czyli takich niestandardowych. Tutaj nie wiem. Chociaż wcześniej jak sprawdzałem jakieś mapy razy 4, to nie było takiej, nie widziałem jeszcze takiej sytuacji. Nie było w międzyczasie żadnego patchu. No ja wiem, tak to wygląda tutaj, tak więc jest to dosyć ciekawe, to trzeba przyznać, co nie? Że tak te ścieżki tutaj wyglądają. Teraz tak, stacja kolejowa, gdzie możemy oczywiście sprzedawać. Dosyć duża rzeka jest tutaj, bo jeżeli to na mapie, nawet teraz nie wiem, w którą stronę musiałbym iść, żeby uderzyć na tą rzekę. Te tereny leśne są tutaj dosyć duże, bo chciałem zobaczyć, jak tutaj wygląda, czy to jest brud, czy, no wprost jak pobiegniemy, czy tu jest most, jakiś jest, most, jest rzeka. Dobra. No niestety też w tego typu dużych mapach to zawsze mierzi, że nie ma już takiej szczegółowości i takich nie ma już takich, tak, że to jest ładnie, wszystko dokładnie, wszystko zrobione, często jest tak mechanicznie to zrobione, bo to jest po prostu
ta przestrzeń, którą musimy wypełnić jakimiś polami i tak dalej. Więc często to wygląda w taki oto sposób. Jeżeli chodzi o... Tutaj mamy taką stację, gdzie tutaj między innymi, może przywołamy sobie ten pociąg, czegoż by nie, zaraz zobaczymy. Zwróć, no już został przywołany, to chociaż zobaczycie jaki ma zestaw wagonów. Tutaj mówiono o tym, że jest specjalna rampa i ona się tak prezentuje, czyli najprawdopodobniej pociąg nadjedzie i będziemy mogli tutaj jakąś ciężarówką wjechać i wyekiprować bezpośrednio do wagonów, ponieważ, zobaczcie, nie ma czegoś takiego, że z tego silosu automatycznie można przesypać do wagonów, jak mi się wydaje, chyba nie ma czegoś takiego, tylko jest taka rampa, to o czym było powiedziane wcześniej, czyli będziemy to w taki sposób przesypywać. No nie wiem. Moim zdaniem to trochę się mija się, nie jest troszeczkę bez sensu, mam takie wrażenie. Dobra, ten pociąg próbuje tutaj dojechać. Tu jest sklep, bo chcę tutaj w miarę wszystkie te budynki zwiedzić. Stację benzynową za chwilę pójdziemy. O stacji benzynowej mogę powiedzieć tyle, że są tutaj 2 stacje benzynowe. Co ciekawe, mimo tego, że to jest amerykańska mapa, to paliwo powinno być tańsze. Wydaje mi się, że ono jest tutaj droższe o 60% niż tak standardowo, na standardowych mapach. Tutaj jest kilka takich rzeczy, ten współczynnik 60 jest istotny, między innymi więcej pieniędzy dostajemy za... O właśnie, widzicie, mamy tylko i wyłącznie coś takiego, że nie wiem, czy ja w ogóle tutaj będę mógł skoczyć. Chciałbym zobaczyć, jaki jest długi ten skład. Jest naprawdę długi, a nie, widzę, jest również platforma. Tak więc chyba drewno też byłoby można przewozić. Tak mi się wydaje. No i ten pociąg jest istotny. Na tego typu dużych mapach jak najbardziej potrzebny jest coś takiego jak pociąg, bo sobie jeździmy, nie? Możemy przewozić naprawdę duże ilości zbóż, bo tutaj nie wiem, czy bym się... Może i dobrze, że na tego typu mapach nie ma zbyt wiele produkcji, bo tutaj przerabianie i wożenie jakichś tam dziesiątek albo setek tych palet to nie jest chyba jakieś wybitnie dobre rozwiązanie. Dobra, właśnie chcemy sprawdzić, jak to wygląda. Okej. No dobra, czyli skład jest rozszerzony i tak się prezentuje. Idziemy na stację benzynową, bo ona tutaj jest naprawdę klimatyczna, no bo przecież mapa waży 600 mega, tak więc no musi być troszeczkę tych modeli. Tak więc tu jest Dukis zamiast Bukis, tak? No bo wiadomo, tu chodzi o... Też dziwne jest, jeżeli się nie mylę, to powinno być Bukis. Być może tutaj autor myślał o tym, żeby ta mapa kiedyś była na konsolach, no bo ta mapa nie jest na konsoli, ale budynki mogłyby być, tak więc od razu już są pozmieniane tutaj te brandy. No i tutaj, jeżeli się nie mylę, to paliwo kosztuje 60% więcej niż standardowe. Mnóstwo takich mniejszych pól, ale również mniejszych lasów. Tu byliśmy, tutaj jest ten sawmill. Teraz przejdziemy, no, o właśnie, tutaj chyba nie wiem, czy byliśmy? A nie. Tutaj jest również taka stacja, gdzie można przywołać pociągi i tutaj jest również ta stacja, gdzie można rozładować sobie nasze plony. Czyli w tamtym przypadku nie była taka platforma, że trzeba było wrzucić. Tutaj jest to zrobione jak najbardziej i pod tym względem jest to fajne, bo najpierw było coś takiego, zobaczyłem tam, to mówię, nie, no to nie będzie fajne. Tutaj jest handlarz zwierząt, możemy sprzedawać tutaj również gnojowice, obornik i tak dalej. I jeżeli się nie mylę, to również gnojowica, nie wiem jak z obornikiem, ale gnojowica na pewno też jest tutaj droższa niż standardowo. Niż na standardowych mapach. Mamy tą stację, gdzie możemy kupić wapno. Na gospodarstwie również, jeżeli się nie mylę, mamy, zobaczcie, tam są takie 2 silosy, nie wiem czy pokazałem, ale one są gdzieś tam w oddali. Zobaczcie, ile jest nasion, ile jest nawozu stałego. Tak więc na starcie posiadamy też właśnie nawóz i nasiona. I to naprawdę bardzo duże ilości, żeby było ciekawiej. Tak więc tak to się tutaj prezentuje. Przejdziemy sobie do następnej części.
Gdzie tutaj jeszcze jest stacja benzynowa? Tutaj nawet chyba nie byłem w przypadku tej stacji benzynowej. Aha, dobra. Byłem tutaj, tak więc okłamuję, że nie byłem. Byłem przy tej stacji benzynowej też. I dalej. Dobrze, że są tutaj dwie. Czyli... No i tak, jest to trudny kawałek chleba tutaj pracować na tego typu dużych obszarach. Chociaż tutaj autor, i to nie byle jaki autor, twierdzi, że no, samemu można porobić tutaj. No, być może autor tej mapy ma taki sposób rozgrywki, że no, tutaj mógłby samemu sobie pograć. Tutaj mamy oczywiście punkt General Store, tak więc sprzedajemy. Generalnie wszystko tutaj można sprzedawać, tak? Więc taki punkt sprzedaży. No, całe szczęście on się mieści gdzieś tutaj w miarę w środku. Więc to jest też dosyć duży plus. Nie chciałbym tutaj pominąć jakiegoś budynku. Nie ma ich zbyt wiele tutaj na tej mapie. I chyba wszystkie znaleźliśmy, tak? A, czyli tak, General Store. Tutaj byliśmy, tak? I to chyba wszystko na tej mapie. Sklep jest w tym miejscu. Tutaj byliśmy. Aha, tak, no tutaj byliśmy. Tu jest właśnie... No to jest teoretycznie młyn jako punkt sprzedaży. To, o czym tam byliśmy, że jest taka dosyć ciekawa platforma. No i tak to się prezentuje. Bardzo duża mapa. Jest dobrze zagospodarowana w tym sensie, że nie ma jakichś tam pustych przestrzeni. No i teraz może zobaczycie, że są te pofałdowania. No oczywiście nie spodziewajmy się, że tutaj będą jakieś góry takie skaliste jak tam. Ale nie jest płasko, tylko że sama przestrzeń, to, że ta mapa jest taka duża, powoduje, że my nie widzimy, że tutaj są jakieś górki. Ale one są. Takie pagórki, można by powiedzieć. Nawet, zobaczcie, tutaj szaleństwo, było dosyć taki ciekawy kształt tego pola. Więc troszeczkę tutaj powiozło. Jeżeli komuś tego typu mapy się podobają, to jest to kolejna z map razy 4, która ostatnimi czasy się pojawiła. Tak się ona tutaj prezentuje. Tu jeszcze zobaczymy. O właśnie. Tu jest ten punkt sprzedaży, to jest ten młyn, a nasze gospodarstwo znajduje się tutaj. I o tych silosach zapomniałem wam powiedzieć i pokazać, ale później powiedziałem, ile tutaj się znajduje nawozu i nasion. Tak więc tak to wygląda. No tutaj można jeszcze dobudować. Naprawdę bardzo dużo tych terenów jest. Razy 4. Ja szczerze mówiąc tego typu mapy to... no one mnie trochę przerażają tą wielkością, autentycznie. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o prezentację tej mapy. Mam nadzieję, że ta prezentacja wam się spodobała. Piszcie, co sądzicie o tych ścieżkach technologicznych. Moim zdaniem to coś chyba nie... Coś nie powiozło. A, no i w ogóle ten limit drzew 60 milionów. No jest... Nie wiem, czy tutaj byłoby fizycznie możliwość posadzenia aż takiej dużej ilości drzew. Nie. No, nie wiem. A więc to tyle, jeżeli chodzi o tą prezentację. Mam nadzieję, że wam się spodobała. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejne. Pozdrawiam, Anton.